Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie z dużym opóźnieniem, bo po blisko miesiącu od zakupu sadzonek zaczynamy robić to rusztowanie na winorośl. Tutaj już przygotowaliśmy te grube kantówki, to są kantówki 70 na 70 mm i długości tak około 2 metrów, 2 metry 5 cm mają mniej więcej. I te kantówki osadziliśmy w kotwach takich metalowych i będziemy je wbijać. Dzięki temu, że te kantówki już są osadzone w kotwach, to po prostu będzie łatwiej utrzymać pion i to rusztowanie będzie tak w miarę schludnie wyglądać. Jako poziome elementy tego rusztowania posłużą nam takie łaty i to jest łata o wymiarach 5 cm na 6 cm. I teraz trzeba będzie to wszystko osadzić w ziemi. Tutaj będzie to rusztowanie na winorośl i kierunek rzędu będzie z północy na południe. Dzięki temu będą te rośliny ładnie doświetlone. No i dodatkowo jeszcze, tutaj mam taki równy kawałek ziemi, nie ma żadnej górki, żadnych nierówności. Także to rusztowanie będzie w miarę łatwo zrobić. No i teraz zabieramy się do pracy. Nasze łaty mają 5 metrów 10-15 cm, więc długość jest idealna. I teraz odmierzamy miejsce, gdzie będzie rusztowanie. Całkowita długość rusztowania będzie wynosić 7,5 metra i dzielimy to na kawałki po 2,5 metra. Trzeba będzie wbić 4 słupki do zamontowania właśnie całego rusztowania. Ja już wcześniej trochę porozmierzałam, żeby teraz poszło sprawniej i wbijamy pierwszy słupek. Oczywiście szukamy narzędzi. Jak zwykle wszystko się gubi. Śruby, którymi były zamocowane kantówki w kotwach, układamy tak wzdłuż rusztowania, wzdłuż rzędu, żeby nie wystawały na boki. I wbijamy słupki. Co parę uderzeń młota sprawdzam, czy jest zachowany pion. I odchodzę na 2 kroki, żeby nie dostać w razie awarii młotkiem w głowę. Te słupy będą wbite na taką głębokość, żeby kielich kotwy nie był zagłębiony w ziemi. Pierwszy słup jest już wbity i teraz będziemy wbijać ostatni. Dobrze, że 5 dni temu sporo u nas popadało, dzięki temu ziemia jest w miarę plastyczna. Gdyby była susza, to nasza ziemia robi się wtedy jak skała. I stopniowo również co parę uderzeń młotka, właściwie młota kowalskiego, takiego dużego, poprawiamy, żeby słup stał pionowo. Przywiązujemy sznurek, tak żeby był z jednej strony rusztowania i dzięki temu będziemy mogli w linii ustawić 2 pozostałe słupy.
Odmierzamy 2,5 metra. Tam jest już wbity patyczek, który wcześniej wymierzyłam. I wbijamy trzeci słup. Śruby, którymi mocowaliśmy kantówki w tych kielichach, są tak mniej więcej o 3 cm dłuższe od całkowitej grubości kielicha. Staramy się złapać pion. I trzeci słup już mamy wbity. Znów odmierzamy 2,5 metra z jednej i z drugiej strony. Wszystko się zgadza i ustawiamy ostatni słup. Tak jak teraz patrzę, to mój trawnik jest bardzo ekologiczny. Część trawnika zajął jastrzębiec kosmaczek. To takie szare listki, które tutaj widoczne są bliżej nas. I dużą część też zasiedlił bluszczyk kurdybanek, który teraz kwitnie na taki fioletowy kolor. A wygląda ładnie. Zastanowię się, czy likwidować te chwasty w trawniku, czy po prostu zostawić taką prawie dziką łączkę. Wieje niesamowicie. Rzut oka, czy wszystko jest mniej więcej w linii. I teraz zakładamy poprzeczkę na samej górze. Długość kantówki jest odpowiednia. Najpierw nawierca Sławek otwory wiertłem o średnicy 3 mm i kantówkę mocujemy do słupów przy pomocy wkrętów o długości 10 cm i grubości 3 mm. I znów będzie potrzebna poziomica, ostatnie poprawki, ustawienia pionu słupa. Troszeczkę trzeba przesunąć i po przykręceniu do poprzeczki już nie będzie się odchylał. Nawiercenie otworów jest konieczne, ponieważ bez otworów przy wkręcaniu tego wkręta kantówki będą pękać. Robiliśmy próbę i po prostu kantówka nam w jednym miejscu pękła. Dlatego zdecydowaliśmy, że te otwory będą dobrym rozwiązaniem. Trwa to tylko chwilę, a nie będzie kłopotu. I tutaj montujemy połówkę kantówki, akurat 2,5 metra. Cały czas szukamy jakichś narzędzi. Trzeba się dobrze rozglądać.
Rzucamy okiem, żeby sprawdzić, czy jest w miarę dobrze i okazało się, że ten ostatni słup jest odrobinę za wysoki. Kilka uderzeń młotka i już jest w porządku. Rusztowanie mamy już częściowo zmontowane. Najważniejsze części są ze sobą skręcone. Tutaj będą jeszcze szły dwie poziome listwy, tu i tutaj, ale te poziome listwy przykręcimy dopiero wtedy, jak sadzonki będą posadzone. Po prostu będzie łatwiej kopać dołki tutaj pod rusztowaniem, w momencie, kiedy tych listew jeszcze nie ma. Przygotowanie tego rusztowania do tego momentu zajęło nam 1,5 godziny właśnie to stawianie i wcześniej jeszcze tak około 40 minut zajęło nam osadzanie kantówek w tych metalowych kotwach. W dzisiejszym filmiku to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny film. Do zobaczenia.